Wszystkie te gadżety będą takimi sygnałami ostrzegawczymi. Jest taka kultura wśród młodych ludzi, żeby nie mówić czegoś dorosłym, bo jakby to jest źle odbierane. Tym zaangażowaniem są właśnie programy, które muszą być przede wszystkim systematycznie realizowane, nie trzymać tego w tajemnicy i podzielić się taką informacją z rodzicami. Jakie są najczęstsze przyczyny problemów z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży? Do najczęstszych przyczyn należą zazwyczaj te, które wywodzą się w ogóle ze środowiska rodzinnego. To dom zawsze jest takim środowiskiem, który nas kształtuje, który powoduje, że daje nam taki rzut na przyszłość i na to, co będzie stanowiło albo nasze zasoby, albo nasze problemy. Jakie są widoczne oznaki początku uzależnienia? Jeżeli chodzi o taką jedną z najczęstszych i pierwszych z reguły substancji psychoaktywnej, którą młodzież używa, to jest w ogóle tytoń, palenie papierosów, więc tam pewnie po zapachu, po jakichś skrawkach papierosów lub nowocześnie, tudzież powiemy współcześnie, po tym, że młodzi używają papierosów elektronicznych, więc wszystkie te gadżety będą takimi sygnałami ostrzegawczymi. Jeżeli chodzi o grupę narkotyków, to taką kolejną substancją, którą najczęściej młodzież używa, to będzie marihuana i tam wchodzą w grę również gadżety, chociaż jeżeli chodzi o tą substancję, to jest ona odkrywana przez rodziców trochę późno, bo młodzi ludzie zazwyczaj w kontakcie używania narkotyków mają taką misję powodowania tego, żeby rodzice odkryli to jak najpóźniej. To z jednej z reguły rozwojowo jest naturalne, żeby nie dowiadywali się, żeby ukrywali to przed rodzicami, ale właśnie to stanowi też wyzwanie dla rodziców. Kto pierwszy może dostrzec początek uzależnienia? To jest tak, że właśnie i rodzice, i nauczyciele, niestety, ale dowiadujemy się jakby w tej ostatniej kolejności. Wiedzą o tym rówieśnicy, dlatego bardzo ważne jest wsparcie rówieśnicze w tym, że jeżeli my odkrywamy, że ktoś używa substancji danych w sposób już, który wykracza poza eksperyment, poza jakiś element jakiegoś doświadczenia, stąd właśnie to środowisko młodych ludzi wobec siebie jest bardzo istotnym takim elementem, więc rodzice i nauczyciele, czy też my w ogóle jako specjaliści, jesteśmy tym ostatnim ogniwem, o takim użytkowaniu dowiadujemy się jako zazwyczaj ostatni. Myślę sobie, że to jest może dobry też moment, żeby o tym wspomnieć, bo dzisiaj jest premiera książki Jak mogę Cię uratować Magdaleny Benedy i ona właśnie pisze tą książkę z pozycji rodzica, mamy, która właśnie jako ostatnia dowiedziała się o tym, że jej syn używa substancji psychoaktywnych. Jak reagować? Więc zapraszałabym przyjaciół do tego, żeby jednak nie zatajali tej sprawy tylko w swoim gronie. Dlatego, że jeżeli już mówimy o czymś, co stanowi zagrożenie dla życia, dla zdrowia, no to może to przynieść nieciekawe korzyści nie dla samej też osoby używającej, ale dla wszystkich osób wokół, bo będą zaangażowane w tą sytuację, będą musiały nieść taki ciężar emocjonalny tajemnicy, jaka się dzieje. Więc to jest istotne, żeby jednak przede wszystkim najpierw rozmawiać ze swoim kolegą, koleżanką i jakby dowiedzieć się, co by było dla niej, dla niego pomocne w tym, żeby jakby wyjść z tego impasu, w którym się osoba znalazła. Ale jeżeli to nie pomaga, bo przecież nie zawsze jest tak, że te pierwsze kontakty z substancjami dla młodych ludzi są negatywne. Jakby na początku są właśnie bardzo pozytywne i to właśnie utrwala używanie substancji. Jest taka kultura wśród młodych ludzi, żeby nie mówić czegoś dorosłym, bo jakby to jest źle odbierane, to jednak ja bym zapraszała do tego, że jeżeli chodzi właśnie o zdrowie, to żeby nie trzymać tego w tajemnicy i podzielić się taką informacją z rodzicami osoby używającej, bo jest to taki impuls do tego, że może mogliby wtedy w dobrym czasie jeszcze zareagować. Jakby nawracając do tego, co powiedziałam, że no niestety zazwyczaj jest tak, że to właśnie rodzice i jakby inni dorośli, bliscy dowiadują się o tym używaniu najpóźniej. W jaki sposób my jako społeczeństwo możemy zaangażować się w profilaktykę uzależnień? Profilaktyka uzależnień nie dotyczy tylko młodych ludzi, bo dotyczy też później jakby starszych. Senior też może być zagrożony uzależnieniem, w związku z tym jakby zaangażowanie obopólne jest bardzo istotne. I jeżeli chodzi o samorządy, bo dziś mniej więcej ten kierunek został zapytany i o edukację szkolną, to jesteśmy jakby cały czas na drodze w sumie od 14 lat, czyli odkąd powstały programy rekomendowane, za tym, żeby upowszechniać te programy, które są oparte o badaniach naukowych. Czyli my wiemy, że angażując się w realizację
realizację takich zadań rzeczywiście możemy osiągnąć jakiś określony cel. Ten cel to głównie przeciwdziałanie uzależnieniom, zazwyczaj albo jakimś określonym, albo ogólnym, ale o to właśnie chodzi, żeby robić coś, co rzeczywiście ma prawo zadziałać. Do tej pory trochę tą profilaktykę robiliśmy na zasadzie, ja użyję takiego słowa fajerwerki, trochę takiego fajerwerka, żeby było trochę głośno o tym, żeby trochę jakby o temacie mówić, natomiast i to jest w porządku, bo to jest w porządku, jeżeli chodzi o kampanie informacyjno-edukacyjne, natomiast jeżeli chodzi o przełożenie takich zadań na postawy, to do tego potrzebujemy większego zaangażowania. A tym zaangażowaniem są właśnie programy, które muszą być przede wszystkim systematycznie realizowane, które potrzebują być dość atrakcyjne dla młodych ludzi, ale nie atrakcyjne w kontekście właśnie tego fajerwerka, tylko w kontekście tego, żeby rzeczywiście mogło się to przełożyć na zmianę myślenia, postrzegania, postaw, przekonań normatywnych. Kto może być najlepszym realizatorem programów profilaktyki? Dla młodzieży takimi najcenniejszymi osobami, które profilaktykę mogłyby wprowadzać i prowadzić, to oczywiście jest wsparcie rówieśnicze, czyli takie działania, które uzupełnia młodzież versus młodzież, no bo jakby wiek rozwojowy przede wszystkim w tym będzie też pomagał, w tym odbiorze. Natomiast z punktu widzenia nas, specjalistów od profilaktyki, najlepszym wykonawcą profilaktyki dla młodych ludzi, jeżeli popatrzymy sobie na przykład na obszar edukacji, zawsze nim będzie wychowawca, zwyczajnie wychowawca klasy, dlatego że on ma największy dostęp do swoich uczniów i uczennic, najbardziej ich zna i wie, w którym momencie wdrożyć jaki program, żeby rozwiązał problem. Wspieraj z nami młode pokolenie. Wybierz skuteczny program profilaktyczny dla Twojej szkoły.